Ursynów cię wita Kevin i Solo. Cześć, jestem Dominik. Za chwilę zabiorę cię na spacer po Ursynowie, ale najpierw sprawdźmy, czy stoisz w dobrym miejscu. Kieruj się w stronę wyjścia na ulicę Wiolinową. To nasze osiedle jasne, wesołe. Jeden z mieszkańców Ursynowa, Krzysztof Krawczyk, nagrał winylowy singiel Witamy na Ursynowie. Tytułową piosenkę wykonał wraz z zespołem harcerskim Gawenda. Stań tyłem do wyjścia z metra. Przed tobą jest chodnik biegnący prosto między budynkami. Tam dalej jest mały placyk, a na nim drzewo, wierzba płacząca. Podejdź tam. Spacer, który rozpoczynasz, możesz przejść bez żadnej mapki. Musisz jednak dokładnie słuchać poleceń. Kroki, które słyszysz w tle, wyznaczają tempo spaceru. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść w ich tempie, jeśli chcesz się gdzieś zatrzymać, wejść do sklepu lub chwilę odpocząć, nie zatrzymuj ścieżki całkiem, tylko włącz pauzę. Uruchom nagranie ponownie, dopiero kiedy staniesz w odpowiednim miejscu na trasie. Nie jestem z Warszawy. Ursynowem zająłem się przez przypadek. Spędziłem tutaj trochę czasu prowadząc badania etnograficzne. Kiedy pierwszy raz przyjechałem porozmawiać z mieszkańcami, było szaro, ciemno i zimno. No i zacząłem słuchać historii. Było w nich sporo absurdów, ale klarować zaczął się też inny obraz osiedla. Osiedla, którego budowa była czymś karkołomnym, ale niezmiernie potrzebnym. Kiedy przyszła wiosna, to okazało się, że Ursynów jest zielony i nie tak straszny jak wtedy w zimie. A po tych kilku latach, które tu spędziłem, pomyślałem, że tu w ogóle jest fajnie, spokojnie, inaczej niż w innych częściach Warszawy. Jesteś już pod drzewem? Tu jest serce Starego Ursynowa. Stań plecami do wierzby. Jeśli spojrzysz na szczyt budynku przed tobą, po lewej stronie dostrzeżesz napis wyjaśniający, co to za miejsce. Widzisz? Tak, to Dom Sztuki, odległy od centrum miasta Dom Kultury, otwarty zimą 1984 roku. Na zorganizowanej wtedy gali w roli konferencjera wystąpił znany aktor Henryk Talar, mieszkający niedaleko przy Wiolinowej. Zapowiadał wtedy m.in. recital japońskiej pianistki Rinko Kobayashi, znakomitej odtwórczyni utworów Chopina. Działał tu teatr Zadaleki, gdzie występowali wybitni polscy aktorzy. On zresztą dalej funkcjonuje. Prężnie też działało jedyne w okolicy kino. To nie był zwykły ośrodek kultury. Działał na tyle daleko od czujnego oka służb, że aktorzy i autorzy spotkań nie musieli się hamować w krytyce komunistycznej władzy. Zbudowany w centrum osiedla Dom Sztuki z ambitnym programem artystycznym dał mieszkańcom Ursynowa dostęp do kultury. Na kafelkowych schodach ustawiał się gęsty tłum, choć w kasie zabrakło już biletów. Nie jeden miał nadzieję, że wepchnie się na seans czy na spotkanie. To działo się na dole. A powyżej, na wysokości ulicy, którą widzisz za budynkiem, 4 lata później, w 1988 roku, prawdopodobnie przechadzała się Rajza Gorbaczow, żona ostatniego przywódcy Związku Radzieckiego. Skorzystała z wizyty męża w Polsce i odwiedziła Ursynów, osiedle wyjątkowe. Ale chodźmy już dalej. Stań tyłem do metra i idź przed siebie między pawilonami. Miń betonową dziurę w ziemi po lewej stronie. To miała być fontanna, ale już od dawna funkcjonuje latem jako tor dla rolkarzy, a zimą czasami jako lodowisko. Podpisane papierki, usunięte usterki, klucze masz do mieszkania swojego, czyściutkiego, nowego, prosto gnasz. Wokół zieleń i ławki, są na prania huśtawki, o tym wiesz. I przedszkole i szkoła, pełno dzieci dookoła, twoje też, twoje też, twoje też. Ursynów cię wita Kevin i Solo, mieszkańców. Pierwsze mieszkania na Ursynowie oddano lokatorom prawie 10 lat przed otwarciem Domu Sztuki, w połowie lat 70. W Warszawie bardzo wtedy brakowało mieszkań. Zniszczone jeszcze podczas wojny miasto nie nadążało z ich budową. Tymczasem ludzi przybywało. Dorastały dzieci powojennego boomu demograficznego, a jednocześnie do stolicy przyjeżdżali ludzie w poszukiwaniu wykształcenia, pracy i szczęścia.
Za chwilę asfaltowe ścieżki się rozwidlą. Po lewej stronie ten niezabudowany teren z placem zabaw to łąka Olkówki, miejsce dziecięcych zabaw i gier w podchody. Dawniej, kiedy rosły na niej chaszcze, była jeszcze bardziej fascynująca dla dzieci. Skręć na ścieżkę, która wiedzie w prawo tak, żeby przejść pod tym wiaduktem po prawej stronie. Na budowę osiedla planiści szukali pustego terenu w granicach miasta. Znaleźli puste pola po dawnych magnackich latyfundiach we wsi Ursynów, która została włączona do Warszawy dopiero w 1951 roku. Odbyło się to w ramach drugiej tzw. Wielkiej Inkorporacji, która powiększyła miasto o okoliczne tereny, głównie rolnicze. I tak na wiele lat typowym obrazkiem warszawskich przedmieść zostały pola uprawne. Znane jest zdjęcie, na którym kobieta w chuście doi na łące krowę. Obok stoi stuk suszącego się siana, a w tle górują bloki z wielkiej płyty. Krów już nie ma, a jednak bycie poza obrębem ścisłej tkanki miejskiej pozostało. Jadę do miasta. To sformułowanie przez wiele lat towarzyszyło mieszkańcom Ursynowa. Pytałem tutejszych mieszkańców, czym był dla nich Ursynów w latach 70. Ewa Winiarska, jedna z pierwszych lokatorek osiedla, tak mi odpowiedziała. Ursynów był daleką wsią, ponieważ ja urodziłam się i wychowałam się mieszkając na Żoliborzu. I dla mnie Warszawa się kończyła na kinie Moskwa, obecnie Silver Screen. I to było maksymalne miejsce na południe od Warszawy, gdzie ja się wypuszczałam. Żeśmy pojechali oglądać w ogóle to nasze lokum przydzielone, to było strasznie daleko. Boże, wariactwo, na wieś. Tam były pola uprawne, sady, bardzo bogate ziemie sadownicze. Ludzie tam mieli ogromne gospodarstwa. Jeszcze 200 lat temu ta droga prowadziła przez Rozkosz. Tak kiedyś nazywały się tereny dzisiejszego Ursynowa. Historia jest taka. Marszałkowa Lubomirska wystawiła niedaleko pałacyk, w którym jej córka spędziła miesiąc miodowy ze Stanisławem Kostką Potockim. Wspomnienie poślubnych uniesień zostało zapamiętane w nazwie okolicy – Rozkosz. Ta wielka góra to Kopa Cwila, jeden z symboli Ursynowa. Wejdziemy na sam szczyt, więc idź w jej kierunku. Później pałacyk przechodził z rąk do rąk, aż wreszcie na początku XIX wieku jego właścicielem został 62-letni Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz i polityk z czasów Sejmu Czteroletniego. Niemcewicz był adiutantem Kościuszki w czasie powstania, a potem wraz z nim trafił do Stanów Zjednoczonych. Dlatego swoją nową posiadłość chciał nazwać Ameryką lub Waszyngtonem. Był to kłopotliwy pomysł ze względu na silne wpływy Rosji w Polsce, więc zaniechał tego i skończyło się na Ursynowie, od drugiego imienia Niemcewicza. Do swojej posiadłości zapraszał znakomitych gości. Młody Juliusz Słowacki wspominał: przyszliśmy wkrótce do małej altanki z kory, na której wszyscy podróżni piszą wierszyki na pochwałę Niemcewicza. Żadnego jednak napisu nie widać, bo je staruszek zdzierać kazał przez skromność. Dziś w pałacyku mieści się rektorat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jak wejdziemy na kopę, to pokażę ci mniej więcej, gdzie to jest. Niemcewicz prowadził dziennik, w którym skrupulatnie odnotowywał wydarzenia z życia gospodarstwa. Wiadomo, że uprawiał szpinak, groch, marchewkę, cebulę, rzepę, ale na brokuły jeszcze nie było chętnych. Żona przysłała mu z Ameryki nasiona melonów. Zanotował na przykład: lud nasz niezmiernie niemoralny, pijaństwo, złodziejstwo, łgarstwo, lenistwo, te są cechy osobliwe wkoło Warszawy. Nie ma najemnika w czasie żniw, nawet jak im się daje 2 złote dziennie. Jesteś już na wysokości placu zabaw? Zatrzymaj się na chwilę i spójrz w prawo na pomnik chłopca na koniu. Julia Dziubecka, która wychowała się na Ursynowie, tak mi o nim mówiła. Przed górką jest jeszcze plac zabaw, a przy placu zabaw chłopiec na koniu. Najbardziej znana i jako jedyna, wkrótce być może nie jedyna, odnowiona ursynowska rzeźba. Autorem dzieła jest Władysław Trojan i jest to jego jedyna praca w tej okolicy. Rzeźba powstała w 1977 roku w ramach pleneru dla artystów. Ponoć był to sposób władz na zjednanie sobie artystów i inteligencji. Jak już mówiłem, będziemy wchodzić na Kopę Cwila. Dlatego idź cały czas ścieżką, na której jesteś, a potem skręć w prawo i idź tak, żeby znaleźć się na szczycie. Tam się zatrzymaj. Pierwszy śnieg przyciągał dzieciaki z całej okolicy. Jeździło się na sankach,
a na początku lat 80. uruchomiono tu nawet wyciąg narciarski Orczyk. Działał kilka sezonów, podobno zjazd okazał się mało bezpieczny. Latem młodzież piła piwo i wygrzewała się w słońcu. Stąd przecież widać było świat, aż po horyzont, bo Kopa Cwila to jest kultowe miejsce symbol. Jak rzewnie śpiewa Zacier. Na Kopie Cwila się poznali, tam jej ślubował miłość swą. Na Kopie Cwila, na Ursynowie, czule na ławce całował ją. Wnet swój ogródek mu oddała, on w nim rozpylił kwiatostan swój. Na Ursynowie przez wiele lat brakowało miejsc, w których młodzież mogłaby spędzać wolny czas. Zresztą nawet szkoły średnie znajdowały się poza Ursynowem. Żeby się uczyć, czy to w Ogólniaku, czy w Zawodówce, trzeba było jechać, jak to się wtedy mówiło, do miasta, czyli do centrum. Staś Bończyk urodził się na Ursynowie 1983 roku. Tam dorastał. Wspomina Ursynów jako nie miasto. Taki był dla młodzieży w latach 70., aż po koniec lat 90. Mam wrażenie, że przez to, że dorastałem w miejscu, które było, bo dziś przecież jest zupełnie inne, ale było jednak taką trochę pustynią, to ja w ogóle nie wyrobiłem w sobie nawyku, nazwijmy to hasłowo, takiego bycia na mieście. Nawet będąc już przecież w pępku miasta, na rogu Baryńskiego i Nowowiejskiej, znaczy to wiadomo, że w tamtym wieku to jest też kwestia pieniędzy trochę, ale umówmy się, to się da jakoś obejść, jeżeli ktoś ma taką naprawdę potrzebę. Bliżej mi było do ławki na polach mokotowskich i puszki piwa, niż tego, żeby się rozbijać nawet po tych najtańszych knajpach. I ja myślę, że to nie jest tak całkiem przypadkiem. Byłem w klasie, czy w klasie równoległej z ludźmi, którzy wychowywali się w Śródmieściu albo powiedzmy na obrzeżach Śródmieścia. Mam wrażenie, że dla nich to było jakieś takie naturalniejsze. Znaczy ja nie chcę się robić żadnego jaskiniowca, bo jakby ja nie czułem się społecznie upośledzony. Natomiast jeśli chodzi o nawyki, nazwijmy to takie rozrywkowe, co zrobić z czasem wolnym, ale czasem wolnym nie rozumianym jako kino, teatr czy coś, tylko takie właśnie picie piwa, pogadanie sobie z ludźmi. Bliżej mi było do tej ławki, do lasu. Ja w ogóle nie miałem parcia na korzystanie jakoś często z tej infrastruktury, która w centrum jest, a na Ursynowej wtedy w ogóle nie było. Spójrz pod nogi. Widzisz betonowe kamulce? Ta piękna zieleń pod twoimi stopami skrywa setki ton gruzu, a także ziemi z wykopów. Ten gruz powstał z prefabrykatów, z których budowało się bloki, a które uszkodziły się w transporcie. Krzysztof Herbst, socjolog miasta, który towarzyszył zespołowi budującemu Ursynów, opowiada. Chłopcy uwiedli kierownika budowy, pana Cwila. Nazwali taką tymczasową kupę ziemi usypywaną przez spychacze jego imieniem i on się tak zakochał w tej kopie, że potem cały dostępny sprzęt na Ursynowie pracował przy jej usypowaniu i kształtowaniu i powstała przepiękna kopa. Legend o tym, kim był Cwil, jest wiele. Mówi się, że to był tragicznie zmarły zwykły robotnik. Inni twierdzą, że to było nazwisko inżyniera, który świadomie ją tu zaprojektował jako naturalną osłonę. Najprawdopodobniej jednak zaczęto zwozić tutaj gruz, żeby nie jeździć z nim na drugi koniec miasta. Jesteś już na górze? Jeśli nie, to zapauzuj ścieżkę i włącz, kiedy tam dojdziesz. Wejdź na to wyższe wzniesienie. Lepiej zobaczysz okolice. Na Kopie Cwila się spotkali, tam gdzie ślubował jej miłość swą. Pod Kopą Cwila się rozstali, stalą nierdzewną ugodził ją. Daria, tyś najpiękniejszą na Służewcu panną była, nie jeden skoczyłby za tobą w martynowski piec. Po tobie została już tylko ta mogiła pod Kopą Cwila, gdzie lubiłaś z kwieciem biec. Spróbujmy się zorientować w terenie. Rozejrzyj się. Poszukaj boiska w dole i obróć się do niego przodem. To jest wschód. W tym kierunku, trochę na południe
czyli w prawo, rozpościerają się tereny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tam właśnie stoi dawny dworek Niemcewicza. Teraz obróć się w lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To północ. W oddali widzisz osiedle Służew i Smródkę, czyli strumyk z terenami spacerowymi. Smródka to umowna granica Ursynowa Północnego. Biegnie pod dużym wiaduktem, po którym jeżdżą samochody. Odwróć się znów w lewo, na zachód. Między budynkami dostrzeżesz część toru wyścigów konnych na Służewcu. Otacza go słynny mur, na którym graficiarze z Ursynowa artystycznie demonstrują swoje poglądy. Zwie się go czasem Hall of Fame. Dalej odbywają się tam wyścigi, ale ja tor kojarzę głównie z koncertami. Kiedyś grali tam Stonesi i Depeche Mode. Obróć się jeszcze raz w lewo, na południe. Spójrz teraz bliżej na te beżowe bloki. Widzisz mural na ścianie bloku? Ten z 5-linią i kluczem wiolinowym? Tak, niełatwo jest się zorientować, co jest tam narysowane. To ulica 5 linii. Zacznij schodzić z góry dalej tą samą ścieżką. Kiedy podejdziesz trochę bliżej, zobaczysz parking i małe szare metalowe klocki przy tym bloku. To są śmietniki. Tam musimy dojść. Możesz iść na przełaj albo ścieżką. Jeśli planujesz iść na przełaj, możesz tu jeszcze postać i popatrzeć dookoła, a potem zejść. Jeszcze chwilę poopowiadam, ale potem pewnie będzie trzeba zapauzować ścieżkę. Albo zaczekać chwilę, aż nagranie cię dogoni. W blokach z widokiem na kopę zamieszkali architekci Ursynowa. Przyjechali tutaj na początku lat 70., aby stworzyć miejsce, które miało stać się symbolem Warszawy i manifestem nowoczesnej Polski. Ekspansywna polityka mieszkaniowa była częścią programu partii i stojącego na jej czele Edwarda Gierka. Tak więc na początku lat 70. XX wieku ogłoszono konkurs na projekt Ursynowa. Wygrała go grupa prowadzona przez Ludwika Borawskiego. Główny architekt nie wytrzymał jednak tego wyróżnienia. Zmarł na atak serca. Resztę grupy stanowili młodzi, niedoświadczeni studenci. Postanowili zwrócić się po pomoc do przybywającego wówczas w Danii, również bardzo młodego, Marka Budzyńskiego. Budzyński zgodził się, ale pod warunkiem, że zapomną o starym projekcie i stworzą nowy. I taką główną, podstawową ideą było tak zwane miasto zrównoważone, albo jak kto woli miasto w mieście, to znaczy planowaliśmy, że to będzie względnie niezależna jednostka administracyjna, w którym te 38 000 mieszkańców będzie funkcjonowało jak współczesna gmina czy współczesne miasto, to znaczy ze swoją administracją. I planowaliśmy również taką sprawę, że będzie to zespół, który zaspokajać będzie względnie wszystkie potrzeby mieszkańców płynące z mieszkania w mieście. Projektowanie Ursynowa przypadło na epokę tzw. propagandy sukcesu. Kojarzysz może hasła Polska 10. potęgą przemysłową świata albo Polak potrafi? Architekci i planiści nakreślili plany z wielkim rozmachem. Nie przewidzieli, co zupełnie zrozumiałe, nadchodzącego załamania gospodarki i kryzysu politycznego. Oszczędności wprowadzono już na etapie realizacji projektu. Oszczędzano na materiałach i na wykonawcach. Większość Polaków poznała Ursynów dzięki serialowi Stanisława Barei Alternatywy 4, w którym niezapomnianą rolę anioła, aroganckiego gospodarza domu zagrał Roman Wilhelm. Osiedle zostało przedstawione wtedy jako budowane bardzo szybko i niedokładnie. Sypiące się, krzywe ściany, wypadające szyby, przeciekająca przez ściany woda i jeden wielki plac budowy. Tak mi opowiadała Agnieszka Baranowska, która mieszka niedaleko, przy ulicy Wiolinowej.
Ja tu sama kładę tapety od czasu do czasu. Tu nie ma żadnej ściany prostej. Po prostu wszystkie są krzywe. Naprawdę to widać, jak jest tapeta ze wzorem, bo wtedy ten wzór nachodzi na siebie, tak. Tudzież przez 17 lat lało nam się z dachu pod ostatnie piętro w tym rogu. Kilka lat wytrzymał, a potem myśmy bez przerwy jakieś interwencje uskuteczniali i po 17 latach wreszcie zrobili tak, że przestało się lać, ale na klatce schodowej pod dużym deszczu jeszcze się leje. Sąsiadka pani Agnieszki, Elżbieta Winiarska, przypomina sobie inną sytuację. Pamiętam jedną, jedyną rzecz, która dała znać o sobie, mianowicie WC i lampa u góry. W pewnym momencie mój mąż, który lubił sobie poczytać w trakcie czynności WC-towych, mówi, wiesz co, coś się dziwnego dzieje z tą żarówką, bo coraz słabiej świeci. Chociaż żarówki to powinny się albo świecić, albo przepalić i w ogóle nie świecić. No i przyjrzałam się temu i mówię, czy ty nie widzisz, że tam klosz jest do połowy wypełniony wodą? A on mówi, no masz rację, nie zwróciłem uwagi. No i okazało się, że nieszczelne były te piony kanalizacyjne, gdzieś tam kogoś zalało i to wszystko ściekało w taki sposób. Na szczęście obyło się bez żadnej eksplozji i urazów. Wykręciło się, zgasiło się. Synów cię wita chlebem i solą, mieszkańca kolegę sąsiada. To nasze osiedle jasne, wesołe, dziś twoim domem jest. Będziesz rano wychodził i wieczorem przychodził, dzień po dniu. Będziesz biegał do kiosku, będziesz z nami po prostu właśnie tu. Wokół zielenie ławki, są na pralniach huśtawki, o tym wiesz. Wokół uśmiech i radość dzieciaków gromada, twoje też, twoje też, twoje też. U synów cię wita chlebem i solą, mieszkańca kolegę sąsiada. To nasze osiedle jasne, wesołe, dziś twoim domem jest. Jesteś już na dole, w okolicy śmietnika? Jeśli nie, to zapauzuj ścieżkę. Jeśli tak, to teraz możemy iść dalej. Stań tyłem do kopyc fila i idź przed siebie, kierując się ku dużej ulicy, lekko w prawo. Zwróć uwagę, jak spokojną okolicę mijasz. Tutaj samochody mogą tylko niespiesznie toczyć się do swoich miejsc parkingowych. Zgodnie z europejską tradycją, to ulice wyznaczają ciąg, wzdłuż którego stoją domy. Ursynowscy architekci zbuntowali się przeciwko tej zasadzie. Postanowili wyeliminować ruch kołowy z wnętrz osiedli. Budynki miały być zorganizowane raczej wokół tonących w zieleni alejek dla pieszych. Tak powstałyby 3 ciągi: komunikacyjny, pieszy i zielony. Idź prosto do ulicy, chodnikiem, mijając po prawej pawilon sklepowy.
Ta duża ulica to ulica Surowieckiego. Po prawej stronie przed rondem są pasy. Przejdź nimi na drugą stronę ulicy. Plany urbanistów dotyczące zagospodarowania przestrzeni i lokali użytkowych zostały jednak zmienione przez samych użytkowników. Wejdź w osiedle między bloki przy ulicy Puszczyka 17/19 i Puszczyka 20. Idź przed siebie, trzymając się swojej ścieżki. Opowiada Budzyński. Z rzeczy społecznie trudnych to było to, że w tych domach były zorganizowane tak zwane kluby mieszkańców. Było 30 klubów w tej całym zespole Ursynów Północnych, w których mieściło się małe przedszkole, bar, pralnia. To taki import pewnych funkcji, które Skandynawowie bardzo lubią mieć przy swoich domach. Pierwsza rzecz, która mnie bardzo zdumiała, że pomimo braku przedszkoli, nikt do tych przedszkoli nie chciał posyłać i te przedszkola i te kluby w ogóle upadły. One się wszystkie przekształciły obecnie w takie lokale komercyjne. Ja myślę, że to jest pewien brak tradycji tego typu, że to przedszkole kilkunastu dzieci prowadzone były przez młodą taką grupę psychologów nie przyjęło, tak samo jak się nie przyjęły wspólne pralnie. Pralnie te osiedlowe były wyposażone w świetny sprzęt, jak na owe czasy naprawdę rewelacyjne, automatyczne, wszystko, tak jak suszarki, wszystko było. Wtedy jedynym wyposażeniem w domu, jak nie prało się ręcznie, to była jeszcze ta frania słynna, prawda? To była tylko pralka, która prała, już nie płukała, no i takie różne. Więc wydawać by się mogło, że przy braku czegokolwiek taki klub powinien fantastycznie zakwitnąć, prawda? Nie udało się. Przyjrzyj się przyziemiom bloków. Na te lokale trochę poniżej alejki, którą idziemy. Projektanci przeznaczyli je na części wspólne mieszkańców. Kluby sąsiedzkie, przychodnie lekarskie, przedszkola. O, tu po lewej stronie na dole ktoś otworzył klubik dla dzieci. Idź dalej chodnikiem. Po lewej stronie znowu widzisz łąkę Olkówki. Tym razem od drugiej strony. Co znowu? Cicho! Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech nam tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba każdy i dziewczyna kocha łatwiej, jabłonie kwitnące, jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz i lokaja. Śpią od rana do wieczora, czasem drepcą do kościoła, a nocą zmęczeni... To tylko fragment piosenki, którą śpiewał młody Marian Opania do słów Agnieszki Osieckiej. Opania w Domu Sztuki bywał często. Jeśli podczas naszej wędrówki zachowasz czujność, to może wypatrzysz jedną z jabłoni. Zresztą po lewej właśnie mijasz pozostałości sadu. Może rozpoznasz czarny bez i mirabelkę. Drzewa owocowe nie są typową miejską zielenią, ale to nie jest też ślad wiejskiej przeszłości Ursynowa. Budzyński wspomina, że którejś jesieni szef jednej z ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych kupił dziesiątki tysięcy sadzonek drzew i krzewów. Sporządzono plan, a w czynie społecznym do sadzenia zabrali się mieszkańcy. Układ drzew wskazuje jednak, że planu nie przestrzegano zbyt uważnie. Idź cały czas tak, jak prowadzi chodnik.
Na łące stoi jeszcze stara willa, dziś ma już zamurowane okna. Jeszcze do niedawna była w niej cukiernia, a tuż obok opuszczone gospodarstwo. Nic już z nich nie zostało, ale swojego czasu dzieciaki uwielbiały się tam bawić. Idziesz pomiędzy budynkami Puszczyka 14 i Puszczyka 15. Po lewej stronie, lekko w dole, jest przychodnia zdrowia. Widzisz? Na jej wysokości, po prawej stronie, biegnie mały chodnik. Skręć tam i idź alejką między blokami przy Puszczyka 13 i 15. Spójrz na blok pod 13, na pustą przestrzeń pod najniższym balkonem. Dziury pod balkonami to były miejsca dziecięcych zabaw i skrytek. Jak mi opowiadali mieszkańcy, dziś już całkiem dorośli, tu właśnie zakopywało się w maleńkich grobikach martwe wróbelki i robiło skarbczyki. To taka dziewczęca zabawa. Misternie układało się kwiatki i kawałki sreberek po czekoladzie pod kawałkami zbitego szkła. Ci, którzy wychowywali się na Ursynowie w latach 80., kochają to miejsce. Osiedle było jak nieograniczony plac zabaw. Za budynkiem skręć w lewo, w kierunku bloku Puszczyka 11. A co lubili najbardziej? Krzaczory w zdziczałych sadach, w których obsiadali rachityczne gałęzie. Miejsca pomiędzy blokami, których nie było widać z okien ich mieszkań. Trzepaki, dachy śmietników, alejki do wyścigów rowerowych, zawodów w kapsle i gry w gumę. Zaufanie, jakim darzyli się ludzie w tamtym czasie, dawało dzieciakom swobodę i poczucie beztroskiej wolności. W 1978 roku w Polsce zapanowała zima stulecia. Intensywne opady śniegu sparaliżowały życie wielu mieszkańców. Krystyna Kołakowska, mieszkanka Ursynowa, opowiada, jak wtedy wyglądało życie. Mój mąż jakimś cudem dotarł, że on w ogóle dotarł, to cud. Dlatego, że on miał takie krótkie skarpetki, takie buciczki króciutkie. Skądś wracał. Żeby stąd wyjść, nie było mowy. Oczywiście nie było zajęć, nie było szkół, nie było pracy, nic nie było. Amfibie nam przywoziły pieczywo, mleko. Wszystko nam przywoziły amfibie wojskowe. I wtedy ja miałam co dzień świeży chleb. Przed blokiem skręć w prawo. Po drugiej stronie ulicy jest legendarny ursynowski sklep Megasam. Widzisz? To był pierwszy ursynowski pawilon handlowy. Powstał 2 lata po zimie stulecia. Zdjęcie zrobione tuż po otwarciu pokazuje go w otoczeniu pustych pól. Dziś wygląda zupełnie inaczej. Kiedy dojdziesz do ulicy, skręć w lewo, miń przystanek i zatrzymaj się za kioskiem ruchu, tak by mieć widok na Megasam. Wspomina Budzyński. Nagle nic tego nizowego ja dostałem wiadomość, jest możliwość postawienia dużej hali handlowej, która była 3000 m2, to na owe czasy to był gigantyczny zupełnie sklep, naprawdę ogromny. I to już za 2 dni ma być pokazane, gdzie on ma stać i co ma robić. No ja miałem wtedy cholerny dylemat, prawda, bo myśmy mieli wszystko zaplanowane na zupełnie inną strukturę. Albo mogłem na ślepo, prawda, wkładać w środek tej struktury przy przyszłym przystanku metra, no albo właśnie postawić go tam, gdzie miały być miejsca pracy. Budzyński zdecydował się postawić halę w miejscu, gdzie według pierwotnego planu miały być usytuowane przyszłe miejsca pracy. Otwarcie sklepu oderwało mieszkańców osiedla od śledzenia wydarzeń sierpnia 1980. W gdańskiej stoczni rodziła się wtedy legenda Solidarności. Tymczasem na Ursynowie otwarcie Megasamu było równie ważnym wydarzeniem. Od tej pory nie trzeba było już jeździć z miasta z siatkami pełnymi zakupów. Wyjątkowy dzień otwarcia, tak opisywał reporter Ekspresu Wieczornego. Spróbuj sobie to wyobrazić. Pod rampę podjeżdża samochód dostawczy SPHW wypełniony puszkami i słoikami przetworów. Do wnętrza wozu nie można wjechać wózkiem, co znacznie ułatwiłoby pracę. Rampa jest za niska. Projekt placówki, który przed kilku jeszcze laty można było uznać za nowoczesny, dziś nie wytrzymuje konfrontacji z potrzebami.
Spacerując między pustymi regołami sklepowymi, spotykamy pana Piotra Bogusławskiego, studenta 3. roku ASP, który wraz z 3 kolegami opracował w czynie społecznym projekt wystroju wnętrza Megasamu. Co z tego, że wnętrze będzie atrakcyjnie urządzone, skoro na głowę kapie? Przerywa wywody plastyka kierowniczka. Istotnie, na suficie widać w kilku miejscach duże zacieki, od których robi się grzyb. Spróbuj wczuć się w sytuację mieszkańca Ursynowa. Właśnie skończyła się epoka jeżdżenia po zakupy do centrum i gniecenia z siatkami w autobusach. W głębi, za Megasamem, w latach 80. znajdował się bazarek. Jeszcze widać jego ślady. To tu chodziło się po lekcjach. To tu były najlepsze gofry, smażona ryba, a od frontu pyszne zapiekanki. W szarych latach 80. czasem można było kupić tu coś do ubrania. Jeśli chcesz wejść do sklepu albo pochodzić po bazarku, zapauzuj ścieżkę i uruchom ponownie, kiedy wrócisz na tę stronę ulicy. Stań teraz plecami do pasów i idź przed siebie między tymi pawilonami. Ten pawilon po prawej to dawny sklep Pszczółka Maja. W pawilonie po lewej stronie mieściła się natomiast składnica harcerska. Tu kupowało się modele do sklejania, wagoniki do kolejki i latarki. Gdy dojdziesz do placyku na tyłach pawilonów, zatrzymaj się. Spójrz na ten wysoki budynek po lewej stronie. To Puszczyka 11. Charakterystyką architektury na północnym Ursynowie są te załamania w powierzchni ścian i dachów. Taka schodkowa budowa. W zamiarze projektantów miało to zwiększyć elastyczność rozbudowy mieszkań. Wystarczyło do istniejących budynków dostawić nowe ściany między istniejącymi budynkami i w ten sposób w nowo powstałej plombie między budynkami stworzyć nowe mieszkania. Te ząbki stały się utrapieniem mieszkańców. Architekci nie wzięli pod uwagę wysokich kosztów ogrzewania. Oddane mieszkania nie były ponadto ocieplone i przez pierwsze zimy lokatorzy posiadający mieszkania ze ścianami szczytowymi musieli szczelnie okrywać się kocami i odstawiać łóżka bliżej środka pokoju. Inaczej budzili się rano z kołdrami przemarzniętymi do tapet. Albo wyobraźmy sobie, że wstajemy pewnego zimowego ranka, szczęśliwe w mieszkaniu nie czujemy się jak w lodówce. Włączamy radio, cisza. Włączamy więc telewizor, a tam nie ma teleranka, tylko ponury człowiek w okularach ogłasza, że awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Nadeszła godzina ciężkiej próby. I rzeczywiście dla mieszkańców Ursynowa nadeszła godzina ciężkiej próby. Bo choć Megasam już działał, to osiedle nie było jeszcze samowystarczalne. I w wielu aspektach życia pozostawało uzależnione od miasta. Zresztą posłuchaj, jak o tym dniu opowiada Roma Grams, mieszkanka Ursynowa. Pamiętam, jak był stan wojenny, ten Jaruzel ogłosił, ja do telefonu, cisza. Moja mama mieszkała na Czerniakowskiej. I po prostu kontakt się z mamą urwał i po jakimś czasie mama, drobniutka, malutka pani, koło 60, wchodzi. Ja mówię, mama, bój się Boga, jakżeś ty się dostała, bo tu przecież wszystko napięte, już nie te. A mama mówi, zatrzymałam takich żołnierzy, jechali takim wielkim skotem. I oni mnie posadzili na tego skota. To miałaś szczęście. Panowie, bo ja chcę tu do mojej córki i wnuczki. I ją tu przywieźli. Chodźmy dalej. Pójdziemy prosto w tym samym kierunku. Zejdź po schodach, miń ten wielki krzak na środku i kieruj się na wprost,
między bloki. Ścieżka, którą idziesz, poprowadzi cię do parterowego budynku. Zatrzymaj się przy nim. To Warszawa, te okolice, w których toczy się życie, sprawy przeżyte dawno temu w dzieciństwie. Wiele rzeczy, lecz to samo miejsce, te same ulice, na zawsze mi bliskie. Znajome twarze, które na mnie patrzą, dwa płomienie, które nigdy nie zgasną. Ursynów, który pomaga mi zasnąć, przywraca spokój i życia jasność. Pośród podwórek, na których się wychowuję, osiedle, na którym ciągle przesiaduję, przechowuję historię z mojego życia. Dzielnica, z którą wiąże przeżycia, w ścianach bloków zawarta tajemnica. Pozycja, od dzieciaka w wiek dorosły, znajome mordy, które tutaj wyrosły. Świat radosny, wśród drzew zielonych i świat smutny, z innej strony patrzony. Onar Ursynów, wychować cię na człowieka. Nawet jak na początku kiepsko szczekasz, przyjedziesz z daleka. Wszystko mi jedno, płomienie świecą i świecić będą. To sprawą pewną jest i oczywistą, że z moimi ludźmi żyjemy bardzo blisko. Wśród szarych bloków szukamy inspiracji. Dużo stylu, mało gracji, wiele konwersacji przeprowadzonych na różne tematy. Nie zrozumiesz tego, jeśli jesteś niekumaty. Zbędne awantury, przyczyny to bzdury. Najgłupsze jest to, że zaczyna człowiek, który nie ma zajęcia, celu przedsięwzięcia. Chce rozładować trochę swego napięcia, ale trudno, taka jest już kolej rzeczy. Za każdego z nas, każdy z nas poręczy. Ursynów miejsce istnienia wielu ludzi. Każdy się kładzie, śpi, budzi, marzy, łudzi. Nieważne, w lato, w lipcu, w zimie, w grudniu, to miejsce kojarz zawsze na południu. Tak o Ursynowie pod koniec lat 90. opowiadało dwóch jego mieszkańców. Paweł Kapliński, znany bardziej jako PZ, czyli Paweł z Ursynowa, oraz Marcin Donesz, pseudonim Onar. Razem założyli zespół hip-hopowy Płomień 8.1. To był fragment ich piosenki. Chodzili do 81., czyli szkoły podstawowej nr 81. Mieści się właśnie w tym parterowym budynku. Adres Puszczyka 6. Skieruj się w prawo i idź alejką, mając budynek szkoły po swojej lewej stronie. Ursynowskie osiedle miało być samowystarczalne, czyli musiało odpowiadać potrzebom edukacyjnym i rozrywkowym mieszkańców. Projektanci założyli, że dzieci i młodzież w ciągu kilkunastu pierwszych lat swojego życia rzadko opuszczają osiedle. Z tego powodu szkoła miała być otwarta i pełnić funkcję ośrodka życia kulturalnego, rekreacyjnego i integracji międzypokoleniowej. Szkoła miała mieć przesuwane ściany, dzięki czemu układ sal ciągle mógł ulegać zmianie. Z sal wychodziłoby się wprost do ogrodu. Po środku miało stanąć coś, co by pełniło funkcję starogreckiej eksedry. Miejsca na świeżym powietrzu, gdzie siadano w niszach i dyskutowano. Po środku szkoły znajdowało się forum, gdzie przesiadywano na przerwach, a w uroczystych chwilach odbywały się akademie. Taką szkołę właśnie mijasz. Spójrz w lewo na ten beżowy kształt na postumencie. Zatrzymaj się przy nim i przyjrzyj mu się uważnie, słuchając Julii Dziubeckiej, która wychowała się na Ursynowie. Obok szkoły stoją dwa lwy, mały i duży, obiekt moich wspinaczek dziecięcych, którego autorem jest Marek Jerzymoszczyński. Plotka głosi, że sąsiadująca z lwami szkoła chce przejąć je pod swoją opiekę i nadać im trochę koloru. Widzisz małego lwa? Jest z tyłu, ukryty za plecami tego większego. Idź prosto, aż dojdziesz do domów przy ulicy Pięciolinii. Krystyna, a czy ty pamiętasz, jak w Czernobylu trzasnęło i ja miałam koleżankę z tamtego bloku. Jej rodzice obydwoje pracowali w Świerku, ona też chemiczka. Pracowała gdzieś w jakimś laboratorium, gdzie badała włosy i na podstawie tych włosów tam choroby czy coś. Myśmy były bardzo zaprzyjaźnione, na wakacje jeździliśmy razem. I jak dziś pamiętam, Karolina w przedszkolu, a ona dzwoni do mnie do pracy. Romka, pieprznęło. Zabierz Karolinę z przedszkola, umyj jej głowę, wytrzyj wszystkie parapety, pozamykaj okna, tak. A ja przyjadę z płynem Lugola.
Wszystkie dzieci po kolei, jakie były w domu, latałam z tym lugolem i dawałam. I Kryśka Myśmy jakoś nic nie mieli tylko dla siebie. córce, to była wspólnota. jakoś tak, bo moja córka to jakoś to przyjęła w ogóle. A tamta dostała histerii. Był ten film w telewizji po wybuchu jądrowym i ja to powiedziałam, a Agata ten film oglądała. Ona to wzięła dosłownie, ona mnie do tej pory przypomina, że ja ją tak nastraszam, ona się bała, że jej włosy wypadną, ona się o wszystko bała. Tak 1986 rok wspominają Grams i Kołakowska. Skręć w prawo pomiędzy budynki przy Pięciolinii 10 i Puszczyka 2 i idź prosto, aż dojdziesz do skrzyżowania ścieżek. Tam skręć ostro w lewo. Na wniosek specjalistów z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie rozdawano obywatelom, szczególnie dzieciom, płyn Lugola. Miał zapobiegać wchłanianiu radioaktywnego izotopu jodu. Mówiło się płyn Lugola, polska Coca-Cola. Rozdawano go między innymi właśnie w szkole przy ulicy Puszczyka. Związek Radziecki początkowo oficjalnie zaprzeczał wybuchowi. Władze PRL jednak tym razem zignorowały Moskwę i wbrew zaleceniom podjęły działania w interesie własnych obywateli. Lada moment, po prawej stronie, będziesz mijać wysoki świerk, po którego obu stronach biegnie chodnik. Skręć przed nim w prawo i podejdź do ulicy. Skręć w prawo, miń przystanek autobusowy i podejdź kilka kroków, aż zobaczysz budynek z czerwonej cegły. Tam się zatrzymaj. Nie pasuje do reszty zabudowy, prawda? Drugi taki dom jest po drugiej stronie ulicy. To ten odsunięty od ulicy beżowy budynek. Jak się przyjrzysz, to zobaczysz, że nie pasuje do reszty zabudowy. Pod tynkiem kryje się czerwona cegła. To tak zwane czerwoniaki.
Najstarsze ursynowskie przykłady budownictwa wielorodzinnego, które powstały przed II wojną światową dla pracowników wyścigów konnych na Służewcu. Na tym odnowionym dziś Czerwoniaku, bo tak się o nim mówiło, znajdował się jeden z nielicznych aparatów telefonicznych. Co wieczór ustawiała się do niego długa kolejka. Siłą rzeczy oczekujący na rozmowę stawali się cichymi świadkami wzruszeń rozdzielonych narzeczonych, małych awantur rodzinnych, a także różnego rodzaju załatwień. A to mięsa od rodziny, a to przewozu mebli, a to przydziału na benzynę. Wsłuchiwali się w rozmowy dorosłych już dzieci z rodzicami starzejącymi się w drugim końcu miasta oraz dyskusje studentki z promotorem nad koncepcją kolejnych rozdziałów doktoratu. Należało rozmawiać krótko i treściwie, zwłaszcza jeśli lał deszcz lub trzymał ostry mróz. Ten drugi dom, bliżej ulicy Pięciolinii, przez długie lata mieścił komisariat milicji obywatelskiej, zanim wyprowadziła się ona do nowego budynku przy ulicy Janowskiego. Od czasu opuszczenia przez funkcjonariuszy stoi pusty i powoli popada w ruinę. Wróć za przystanek autobusowy i skręć za nim w lewo. Wejdź po schodkach i wróć do świerku. Miń go prawą stroną. Na stronie ursynów.org możemy przeczytać wspomnienia jednego z mieszkańców Ursynowa. W Czerwoniaku faktycznie świetnie prosperowała melina, szczególnie w pierwszej połowie lat 80. Bywałem jej klientem. Pikanterii jej istnienia dodawał fakt, że vis-a-vis w budynku mieszkalnym przy Pięciolinii na parterze istniał komisariat MO. Można wnioskować, że melina miała dobrą opiekę. Ciekawostką było to, że jednym z funkcjonariuszy tego komisariatu był Krzysztof Rutkowski, detektyw. Detektyw znany ci pewnie z telewizji. Za świerkiem idź prosto tak, jak prowadzi chodnik. Czy łatwo odnaleźć się w terenie? Nie masz czasami problemu z lokalizacją kolejnych numerów i ciągłością ulic? Jeśli tak, to nie przejmuj się. Śmieje się Krzysztof Herbst, współpracujący przy opracowaniu społecznej koncepcji Ursynowa. Myśmy sobie żartowali, że Ursynów jest pierwszym przykładem na istnienie tak zwanego zakrzywienia przestrzeni. Tam się wszyscy gubili, dlatego że tam nie było kręgosłupa, nie było głównej ulicy, czyli Alei Ken. W związku z tym autobusy jeździły zegzakiem. Nic nie było proste. Legendy mówią, że główny projektant Ursynowa się kiedyś tam zgubił. Skręć w prawo i idź cały czas przed siebie główną ścieżką. Idziesz ulicą Pięciolinii. Po prawej stronie mijając bloki pod numerem 5 i 3, a po lewej 10 i 8. Problem wziął się z powodu opóźnień w pracach nad głównymi arteriami komunikacyjnymi, czyli przede wszystkim nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej. Tak zwana KEN miała być szkieletem całego Ursynowa. Właściwie nie sama aleja, tylko przebiegające pod nią metro. Co ciekawe, realizacja budowy metra była warunkiem powodzenia całego osiedla. Wedle pierwszych planów metro kończyło się tak naprawdę w polu. Wielkie buldożery wjechały na budowę w latach 80. i zostały tam przez kilkanaście lat. Ulica Ursynowska miała zgodnie z założeniami adaptować pozytywne treści tradycyjnej ulicy, ale ukształtować ją miały współczesne potrzeby i możliwości mieszkańców. Piesza ulica, bezpieczna i odizolowana od ruchu kołowego, miała być kręgosłupem osiedla. Jak twierdzą autorzy książki i Warszawę nie od razu zbudowano, nie stały się one, te piesze uliczki, w praktyce ani jezdniami, ani chodnikami. Ich nader fantazyjne poprowadzenie wyklucza możliwość przewidzenia dalszego ich przebiegu, co stanowi prawdziwą udrękę dla przybyszów spoza osiedla. Układ domów, a zwłaszcza ich numeracja i sposób, w jaki je przyporządkowano pobliskim ulicom, urąga wszelkim europejskim tradycjom miejskim. Jest to zresztą konsekwencją tendencji występujących w PRL już od lat 60. Wówczas to zaczęto praktykować ustawianie domów jak roztańczonych par na parkiecie.
Kiedy staniesz na rozwidleniu w kształcie litery Y, trzymaj się lewej strony. Mieszkańcy Ursynowa pochodzili z różnych miejsc. Wielu z nich nie było rodowitymi warszawiakami. Wielu pochodziło spoza miast. Spójrz na bloki dookoła ciebie, zwłaszcza te po lewej stronie. Wzdłuż nich ciągną się ogródki. Te kilka metrów kwadratowych zieleni było namiastką własnej ziemi. Namiastką luksusu dla mieszkańców parterów. Tak o ogródkach opowiada Elżbieta Winiarska, jedna z lokatorek bloku przy ulicy Wiolinowej. Jak dzisiaj patrzę na zabudowę miasteczka Wilanów, a Ursynowa, abstrahując od surowca, tworzywa, wielkiej płyty i tak dalej, to Ursynów jest enklawą cudowną. Tam jest to wszystko bardzo zróżnicowane poziomami. I ja mieszkałam na parterze i miałam ogródek przydomowy. I wszyscy mieliśmy możliwość tych ogródków. To był taki kawałek naszego raju na tej ziemi. Te 100 metrów kwadratowych tego ogródka, to było, człowiek próbował tam cuda wyczarować. No. Miałam tam na przykład morelę, która rodziła do 300 kg owoców. Ja nie wiedziałam, co z tymi owocami robić. Przyjeżdżała rodzina z wanienkami, z takimi dziecięcymi wanienkami, miskami dużymi zabierała. Sąsiadom obdarowywałam, szłam z góry na dół i po misce takiej dużej, słuchajcie, proszę bardzo, chcecie to przetwory, chcecie to jedzcie. Po minięciu bloku spójrz przed siebie. Za tym ogrodzeniem jest dziś park imienia Jana Pawła II, ale przez lata były to po prostu błotniste nieużytki, po których można było śmigać na rowerach. Skieruj się do najbliższego wejścia, lekko po twojej prawej stronie. Ale wracając do tematu projektowania przestrzeni. Ursynowskie małżeństwo państwa Dryków również doceniło starania ówczesnych projektantów, tak dbających o komfort życia mieszkańców nowego wtedy Ursynowa. Była tutaj pod domem przychodnia i była poczta. I to było ciekawe, bo ta infrastruktura była tak naprawdę przewidziana w projekcie. To nie jest tak jak na tych nowych osiedlach. To jest ta różnica w projektowaniu osiedli kiedyś i teraz. Że kiedyś to jednak był przewidziany sklep, była przewidziana szkoła, była przewidziana poczta, przychodnia i to było. Oczywiście tego nie było, jak żeśmy się wprowadzili. No tylko... Najpierw był sklep, potem po paru latach była przychodnia, była poczta, była pralnia, była szkoła, przedszkole, a to oczywiście nie było na otwarciu tego. Ale po latach pod każdym domem była piaskownica. Pod naszym nie było i kiedyś siedziałem na balkonie i patrzę, pan prezes przyszedł. Ja go znałem z tych zebrań i on coś tam się zapytał, nie? Ja mówię, panie prezesie, to by się przydała piaskownica dla dzieci. Do małych dzieci. No i zrobił. Po prostu jak się ludzie uparli, nie wiem, jak odpowiednich argumentów użyli, to jednak załatwiało się. Odpowiednio pokierować sprawą i w odpowiedni punkt uderzyć, żeby władza tego ludu usłuchała. No więc wtedy się różne rzeczy działy. Po wejściu na teren parku idź przed siebie tak, jak prowadzi ścieżka, czyli wzdłuż boiska, a potem lekkim półkolem. Zanim powstał Megasan i inne sklepy, zanim pojawiły się przychodnie, poczta, restauracje, zanim zbudowano metro i powstały miejsca pracy, mieszkańcy większość czasu spędzali w centrum miasta. Ursynów dla wielu z nich był tylko sypialnią gdzieś na obrzeżach. Mimo tego ludzie często kombinowali, jak zdobyć mieszkanie w tej okolicy. Oficjalnie należało zapisać się do wspólnoty mieszkaniowej, wyrobić sobie książeczkę i co miesiąc wpłacać odpowiednią kwotę. Ale, jak opowiada Herbst, osoby szczególnie ważne dla miasta, dla gospodarki, dla czegoś tam dotrzymywały mieszkania poza kolejnością. I można było wysterować sobie swoim życiem tak, no, już najbrutalniejszy przykład, można było się zatrudnić w wojsku albo w MSW. No i to było bardzo ostre przyspieszenie. Można się było stać bardzo cenionym fachowcem, można było wyminąć tą kolej. Dlaczego więc ludzie chętnie wybierali to odległe miejsce? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, brakowało mieszkań. Młode małżeństwa w czasach PRL-u czekały, żeby wreszcie wyprowadzić się od rodziców albo teściów. A poza tym, jak tłumaczy Sławomir Czarnecki, kompozytor, mieszkaniec bloku przy ulicy Wiolinowej, to były pierwsze mieszkania tu na Ursynowie o tak dużym metrażu,
Po tych wszystkich gomułkowskich jeszcze zaleceniach, już nie pamiętam w tej chwili, ile to metrów kwadratowych na osobę przysługiwało, na stegnach, czy gdzieś wcześniej, nie mówiąc już o tej tak zwanej żelaznej bramie, czy tych wieżowcach przy Marszałkowskiej, prawda, tak zwana wschodnia ściana, kiedy 3-pokojowe mieszkanie miało 48 metrów kwadratowych. W każdym pokoiku to było tak, że trudno było tam jakąś wersalkę czy coś zmieścić, jakąś małą szafeczkę i już w ogóle trudno było wejść do tego. Takie te malutkie pokoiki były, prawda? Takie klitki, jakby jakieś cele więzienne dla superskazańców. Na Ursynów wprowadzało się wielu przedstawicieli wolnych i prestiżowych zawodów. Mieszkali tu Agnieszka Holland z mężem, Krystyna Janda z Andrzejem Sewerynem, Krzysztof Krawczyk, mnóstwo wykładowców akademickich, prawników, lekarzy i artystów. Wychodzisz już z parku na otwartą przestrzeń. Po lewej stronie widzisz kościół pod wezwaniem w niebo wstąpienia pańskiego. Idź w jego stronę. Zbliżamy się do ulicy Wiolinowej, miejsca narodzin Ursynowa. Blok z numerem 13 to kamień węgielny dzielnicy. Niestety z tego miejsca nie możesz go dojrzeć. 25 października 1975 roku rozpoczęto budowę pierwszego budynku największego osiedla w Warszawie. Znajdź jakąś zachęcającą ławeczkę i posłuchaj historii tego kościoła. Zaprojektował go nikt inny jak Marek Budzyński. Ale zanim ktoś pomyślał w ogóle o kościele w tym miejscu, wydarzyć się musiała historia, która rozpoczyna się pewnej nocy 1980 roku. Mieszkańców bloku przy ulicy Wiolinowej 2, tutaj zaraz za rogiem, obudził hałas. Gdy wyjrzeli przez okno, zobaczyli kilkanaście metrów dalej wielkie koparki i spychacze, tłumy robotników i snopy światła bijące z reflektorów wprost w ich okna. W nocy, niby po cichu, rozpoczęła się pod ich blokiem budowa. Jeden z lokatorów Wiolinowej 2, pan Czarnecki, zapamiętał to tak. Kościoła nie ma, to wszystko nie ma, tych bloków nie ma, tych domów. Przestrzeń, żaby chodzą. Wieczorem jak się przychodziło latem, to trzeba było się patrzeć, czy na żabę się nie nadepnie. To jak wiatr zawiał, to się czuło zapach lasu. A jak wiatr stamtąd wyjdzie, to się zapach stajni Służewieckiej się czuł. To była po prostu cisza i przestrzeń, trawa. I zielone pozostałości drzew owocowych, bo tu były gospodarstwa. I nagle ni stąd ni zowąd pod naszym blokiem przyjeżdżają koparki i zaczynają kopać non-stop 24 godziny na dobę. W nocy lampy takie oświetleniowe i kopią dół. Chcieliśmy się dowiedzieć gdzieś spółdzielni, cisza. Niektórzy lokatorzy zaczęli się dowiadywać gdzieś w dzielnicy Mokotu. Cisza. Nikt nic nie wie, o co tu chodzi. Gdzie, jaka budowa? Nic nie wiemy. No, każdy głupar znał. Do urzędu miasta szło się. Nikt nic nie wie. W końcu myśmy zaczęli protestować i w końcu przyszła jakaś pani architekt i powiedziała, że słuchajcie, przecież tutaj wspaniały, taki piękny teren. Zaprojektowaliśmy tutaj, tu na tym polu, tu będzie taka kiedyś trasa przy ulicy, przy wszystko będzie piękny bazar. Jaki bazar? Mówimy. Z całego tutaj okolicy będą tu przywozili kartofle, ziemniaczki, marchewkę, wszystko. No, będziecie mieli wszystko. Nie chcecie tego? Mówię, nie. No przecież i tak się idzie do Megasamu. To po co? Tam mamy iść po chleb, tam mamy iść po mleko, tu znowu mamy to, no tu za jednym, to gdzie chcecie ten bazar? No najlepiej tam by było za Megasamem, mówimy. A tu nie chcecie? Nie chcemy! Gdzie chcecie wygody? Mówię, jaka wygoda? Jak się robi po zakupy na Megasam, to i tam się wszystko zrobi zakupy i się wszystko przytarga. A tu w nocy o 4 rano będą przyjeżdżały samochody dostawcze z kartoflami, z kapustą, z innymi. Później mówię, jak taki bazar, to przecież to będą budy, a nie, to będzie elegancko, tego. No ale zawsze będzie śmieci, jak na każdym bazarze. Nie chcemy tego tutaj. A co chcecie? Park chcemy, żeby tu był. Sąsiadka pana Czarneckiego, pani Kołakowska, pamięta taką historię. Którejś nocy nie wytrzymałam, zeszłam na dół i ten facet w ogóle na mnie nie zwraca uwagi. I ja zeszłam w jakimś desperackim odruchu, w ogóle bez strachu, zeszłam do wykopu pod tą koparkę. Ja mówię, teraz też pan będzie kopał? I przestał. Ale była jeszcze jedna mądra rzecz.
Kiedyś byli dzielnicowi, teraz podobno też są, ale nikt nic nie wie. I ci dzielnicowi wiedzieli, jakie jest ich zadanie. I cudownie się zachował dzielnicowy, który przegonił tego kopacza. Powiedział, że w nocy mają ludzie spać, bo rano idą do roboty i on się nie zgadza na to. No i zaczęła się afera wielka. Ja w tym dole spędziłam parę godzin. Nie wiadomo, jakby skończyła się cała historia, gdyby nie niespodziewana wizyta ówczesnego pierwszego sekretarza warszawskiego komitetu KCPZPR Alojzego Karkoszki, który wraz z prezydentem miasta Jerzym Majewskim przyjechał na Ursynów. Spotkały go wtedy panie Grams i Kołakowska. Poszliśmy potem ośrodek, mieliśmy szczęście, bo on był w towarzystwie Majewskiego. Majewski był wtedy prezydentem Warszawy, to znaczy przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. I jakiś 3 panów z teczkami z nimi, obstawa po prostu. A bali się? O Jezu. Bali, bo jak ten cały tłum ruszył na tego Karkoszkę i na tego, ale my uśmiechnięte, promienne. Ja od razu do pana Karkoszki. Dziękujemy panu sekretarzowi za to piękne osiedle, ale ktoś nam chce to wszystko popsuć, ten piękny nasz cudowny obrazek. Przecież wszystko się załatwiało, nie oszukujmy się. Wszyscy nam przyznawali we wszystkich urzędach rację i kropka. Na tym. I dopiero mu się oparło o KC, to wtedy było załatwione. I pamiętam, jak dzisiaj, jak go wzięłam na ten wykop, no pan zobaczy, tu ma być zaplecze bazaru. Przecież my nie będziemy mieli życia. Żadnego. Tu pan zobaczy, to jest obliczone. Niecałe 5 metrów ma być okienko od toalety. Ta publiczna toaleta jedna na taką ilość ludzi, na bazar, to tu będzie smród i po prostu tutaj jest sanepid potrzebny. I te szaszłyki, które będą śmierdziały. I szaszłyki, tak, bo to oczywiście jest coś do jedzenia, no i potem by się skończyły, bo jedzenie było mięsa. Ja mu to powiedziałam, tak patrzy jeden na drugiego i pamiętam, jak Majewski się schylił, wziął ziemię w rękę i mówi, dobra cebulowa ziemia. A Karkoszka powiedział tak po śląsku: nic się nie martwcie, będą tu dęby i sosny. No i coś tam on powiedział o Plackach Ziemniaczanych, ja go zaprosiłam. Później widziałam, że ci się rozluźnili, ludzi coraz mniej było w tym orszaku. Parę godzin już mieliśmy telefon, że anulowana decyzja. Tak to było. KC to było wszystko. Partia to był Bóg. W miejscu bazaru powstał kościół. Pierwszy na Ursynowie. Kończymy już nasz spacer. To była opowieść o blokowisku, które powstało w Szczerym Polu. Kto pierwszy raz przyjedzie na Ursynów, może się zdziwić. To nie jest osiedle wykute z szarej skały, monumentalne i przygnębiające, w myśl socrealizmu. To zróżnicowane architektonicznie miejsce stało się domem dla setek tysięcy mieszkańców. Jeśli masz ochotę, wejdź do kościoła. Możesz też iść do jednej z ursynowskich kawiarni. Podejdź do kościoła i skręć w uliczkę po lewej stronie. Tam są pawilony handlowe. W jednym z nich znajduje się kawiarnia Café Rozkosz. Miłe miejsce, w którym możesz zgłębiać historię Ursynowa. A jeśli nie możesz tam trafić, zapytaj się któregoś z mieszkańców. Czytał Romuald Krężel. Tekst Dominik Szczepański. Współpraca Róża Rzeplińska. Wystąpili Staś Bończyk, Marek Budzyński, Stefan Czarnecki, Julia Dziubecka, Jan Dziubecki, Roma Grams, Krzysztof Herbst, Krystyna Kołakowska i Elżbieta Winiarska. Realizacja i montaż Katarzyna Mil. Produkcja Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna imienia Witolda Dynowskiego. W spacerze wykorzystaliśmy fragmenty nagrań z archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz fragmenty utworów Fukushima i Ice Voice w wykonaniu Sergi Boal oraz Step Up to the Dub Plate w wykonaniu Nature. Wszystkie 3 są dostępne na stronie freemusicarchive.org. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, Fundacji Bankowej imienia Leopolda Cronenberga oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Dziękujemy Instytutowi Etnologii i Antropologii Kulturowej UW za udostępnienie materiałów archiwalnych i dzielnicy Ursynów za wsparcie realizacji projektu. Po więcej spacerów zapraszamy na www.miejskaścieżka.pl.